Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu torebkowym. Dzisiaj będziemy robić wielką torbę szoperkę. Wybrałam sobie kolor, który będzie odpowiedni na jesień. To jest odcień ceglasty od firmy Sznurek. Szydełkujemy tą torebkę ze sznurka 3 mm. Mam przygotowane szydełko w rozmiarze 6 mm. Ta torebka, mimo że wydaje się taka super prosta, robiona tylko i wyłącznie półsłupkami, wymaga od nas wielu zmian na każdym okrążeniu. Dlatego ja przygotowałam dla Was treść uzupełniającą, czyli instrukcję wykonania tej torebki w PDF-ie, którą można zakupić na stronie naszego sklepu zrobiłamsobie.pl. W opisie filmu zostawiam Wam link do tego PDF-a. Dla osób początkujących myślę, że film będzie bardzo przydatny, natomiast jeżeli już szydełkujesz, jeżeli dokładnie wiesz, jak się takie torebki wykonuje, tylko chcesz wiedzieć dokładnie, w którym miejscu dodajemy, ile oczek wykonujemy, ile półsłupków, no to myślę, że wygodniej będzie Ci pracować właśnie z taką instrukcją w PDF-ie. Zaczynamy. Rozpoczynamy od łańcuszka, wykonujemy 22 oczka łańcuszka plus jedno na obrót, czyli łącznie 23 oczka łańcuszka na start. Ja sobie rozpoczynam w ten sposób, że ten supełek początkowy, pokażę to jeszcze raz, składam sznurek na pół, tak żeby ta długa końcówka z kłębka była na górze, szydełko wkładam do środka, pobieram, przeciągam pod pętelką i to już będę traktowała jako pierwsze oczko łańcuszka. Myślę, że zostawię sobie nawet dłuższy tutaj fragment, żeby później łatwiej mi go było wpleść. W tym oczku również będziemy pracować, zatem to już liczymy jako pierwsze oczko. Jeszcze 22. Łącznie z pętelką początkową mam teraz 23 oczka łańcuszka. I teraz pomijam pierwsze oczko od szydełka, oczywiście nie liczę pętli na szydełku. Pomijam pierwsze oczko od szydełka, wbijam się w kolejne oczko, robiąc tutaj 2 półsłupki. Pierwszy i drugi. W ten sposób rozpoczynam pierwsze okrążenie. Następnie podążamy po tej prostej drodze, w każdym kolejnym oczku robiąc 1 półsłupek. W 20 kolejnych oczkach robimy półsłupek. 1, 2, 3 i tak dalej, aż do końca łańcuszka. W 20 kolejnych oczkach zrobiłam 1 półsłupek. Mamy teraz ostatnie oczko. To jest ta pętelka początkowa, którą właśnie wspomniałam, że ja nie zaciskam zbyt mocno, ponieważ w tej pętelce również wykonuję półsłupki. Na obrót w tej pętli wykonuję dokładnie 3 półsłupki. 1, 2 i 3. Ta pętelka podczas szydełkowania się rozciąga, ale nic nie szkodzi. Jak podciągniemy sobie tą początkową końcówkę, to ona nam pięknie to ostatnie oczko zamyka. Wykonałyśmy te 3 półsłupki na zaokrąglenie i właśnie to już nam tu wszystko ładnie zakręciło. Będziemy teraz pracować półsłupkami po drugiej stronie łańcuszka. Wbijamy szydełko pod te 2 nitki, one się tak układają po tej stronie łańcuszka, tak jakby w literkę X. Będziemy robić półsłupki dokładnie po drugiej stronie półsłupków z poprzedniego rzędu, więc jeżeli mamy problem z wbiciem się, nie wiemy, w które oczko się wbijamy, to możemy sobie obrócić, poszukać literki V, czyli półsłupka zrobionego po drugiej stronie i dokładnie nad nim będzie kolejny półsłupek. Wspomniałam o tym, że ja zostawiam sobie dłuższą tą końcówkę, ponieważ teraz ją będę wrabiać pod kolejnymi oczkami. Wbijam się i robię półsłupek.
kolejne 20 oczek, łącznie z tymi dwoma wykonanymi w tej chwili, to jeden zwykły półsłupek. Raz, dwa i tak dalej. Łącznie naokoło, teraz mamy zakończone to pierwsze okrążenie, naokoło mamy 46 oczek. I jako oczko ja liczę również tą nić, która jest tutaj. Zobaczcie. Tutaj mamy pierwszy z tych dwóch półsłupków, które zrobiłyśmy w drugie oczko łańcuszka na początku, a tu jest drugi półsłupek. I to są dwa oczka, które są nad tymi półsłupkami. Na zaokrągleniu, podobnie jak mamy z tej strony, mamy mieć dokładnie 3 oczka. Więc ja jako pierwsze oczko drugiego okrążenia traktuję sobie tą pętelkę. Od tego momentu wbijamy się wyłącznie pod tylne nitki, czyli nie pod całe oczko, a tylko pod tylne nitki, te, które są dalej od nas. Zatem przechodzimy do drugiego okrążenia. Pod 3 nitkami tylnymi, czyli tu i właśnie pod tą nitką, którą Wam pokazuję, robimy po 2 półsłupki. Pierwszy i drugi półsłupek. Następnie kolejne oczko, znowu nie całe oczko, tylko tylna nitka. Pierwszy i drugi. I kolejne oczko, pierwszy półsłupek i drugi półsłupek. Tak ma wyglądać nasze zaokrąglenie. Po wykonaniu tego zaokrąglenia robimy w kolejnych 20 oczkach, oczywiście pod tylną nitkę tylko i wyłącznie, jeden półsłupek. I 20. Mamy teraz 3 oczka na zaokrąglenie i w każdym z tych 3 oczek pod tylną nitkę robimy 2 półsłupki. Pierwsze oczko, drugie oczko też 2 półsłupki, już ładnie zakręcamy na drugą stronę. I kolejne oczko również 2 półsłupki. Tak wygląda drugie zaokrąglenie. Jesteśmy po drugiej stronie naszej robótki i ponownie w 20 kolejnych oczkach 1 półsłupek. I 20. Tak wygląda zakończone drugie okrążenie. Trzecie okrążenie. Zaczynamy od 2 półsłupków w kolejnym oczku i 1 półsłupka w następnym. 2 półsłupki, 1 półsłupek, 2 półsłupki, 1 półsłupek. I to będzie nasze zaokrąglenie. Pierwsze oczko, 2 półsłupki, kolejne oczko, 1 półsłupek, 2 i kolejne oczko 1, 2 i 1 półsłupek. W ten sposób robimy zaokrąglenie trzeciego okrążenia. Następnie znowu 20 półsłupków na tej prostej.
Na drugim zaokrągleniu wykonujemy dokładnie tą samą sekwencję, co tutaj, czyli 2, 1, 2, 1, 2, 1. Drugie zaokrąglenie wykonane, 20 półsłupków do końca tego okrążenia. Okrążenie czwarte. Gdybyśmy teraz robiły zgodnie z taką zasadą jak przy innych owalnych dnach albo okrągłych, czyli że na zaokrągleniu znowu dodajemy 2, 1, 1, 2, 1, 1, to te miejsca, gdzie byłyby te podwójne półsłupki, z każdym kolejnym rzędem nam by się przesuwały w tą stronę. Tak to jest przy półsłupkach robionych nie ściegiem tkanym, tylko zwykłych półsłupkach. Możecie nawet tutaj sobie zobaczyć. Zawsze półsłupek nad półsłupkiem z poprzedniego rzędu ucieka delikatnie na prawo. I tak samo by było z tymi podwójnymi. One by uciekały na prawo i byłyby widoczne takie promienie. My tego chcemy uniknąć, chcemy, żeby to wszystko było jak najbardziej symetryczne, jak najładniej wyglądało. W związku z tym na zaokrągleniach dodajemy tą samą metodą, czyli zwiększając liczbę pojedynczych półsłupków pomiędzy podwójnymi, ale na zmianę zaczynamy okrążenie tutaj to poszerzające raz od podwójnego półsłupka, tak jak zrobiłyśmy w poprzednim rzędzie, a raz od pojedynczych. Więc w czwartym rzędzie nie zaczynamy tutaj od 2 półsłupków, tylko zaczynamy od 2 pojedynczych i tu podwójny. 2 pojedyncze, tu podwójny. 2 pojedyncze, tu podwójny. I później 20 półsłupków na tej prostej drodze. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1 i 2. Zaokrąglenie zrobione. 20 półsłupków na tej prostej drodze. Spotkamy się przy drugim zaokrągleniu. Po drugiej stronie dokładnie ta sama zasada. Po zrobieniu tych 20 półsłupków na prostej drodze robię jeszcze 1, 1, dopiero 2. 1, 1, 2, 1, 1, 2. A następnie znowu 20 półsłupków do końca tego czwartego okrążenia. Zaokrąglenie zrobione, 20 półsłupków, spotykamy się w tym miejscu. Rozpoczynamy okrążenie piąte i w myśl tej zasady, którą mówiłam Wam o zaokrągleniach, teraz będziemy zaczynać od podwójnego półsłupka, ponieważ tutaj zaczynałyśmy w poprzednim okrążeniu od tych pojedynczych, więc teraz zaczynamy od podwójnego. W tym oczku robimy 2 półsłupki, następnie 1, 1, 1, bo za każdym razem będziemy zwiększać liczbę pojedynczych półsłupków pomiędzy podwójnymi. Były 2, teraz będą 3. Raz, 2 i 3. Następnie podwójny. Raz, 2 i 3. Podwójny. Raz, 2, 3. Następnie 20 pojedynczych półsłupków i tutaj znowu jak dojdziemy do zaokrąglenia po tych 20, 2
1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 i 20 do końca okrążenia. To będzie okrążenie piąte. W okrążeniu szóstym rozpoczynamy okrążenie, tu będziemy od pojedynczych półsłupków. Ponieważ tu zaczęłyśmy okrążenie od podwójnego, to tym razem zaczniemy od pojedynczych i będziemy robić 4 pojedyncze. Raz, 2, 3, 4 podwójny. Raz, 2, 3, 4 podwójny. Raz, 2, 3, 4 i podwójnym zakończymy. I znowu 20 półsłupków, zaokrąglenie tak samo i 20 półsłupków. Możecie tak naprawdę w ogóle te 3 pojedyncze, te 3 podwójne półsłupki, które macie na zaokrągleniach zrobić w różnych miejscach. To będzie też bardzo dobrze wyglądało. Robimy jeszcze kolejne 2 okrążenia. Zatem piąte okrążenie mamy rozpoczęte, kończymy je. Robimy szóste okrążenie według tego, co powiedziałam przed chwilą i wówczas ta płaska część, ta część bazowa naszej torby będzie gotowa. Przejdziemy trochę do innego wzoru. Zatem piąte i szóste okrążenie. Kończymy szóste okrążenie mając na około dokładnie 76 oczek i wtedy się spotykamy. Tak wygląda skończone dno torebki. Każde okrążenie kończymy po zrobieniu tych 20 półsłupków na prostej drodze. I co robimy teraz? Dodawałyśmy na każdym z zaokrągleń 3 podwójne półsłupki. Dzięki temu ten owal jest płaski. Teraz powolutku chcemy, żeby torba nam szła do góry. I klasycznie zawsze robiłyśmy tak, że zaczynałyśmy po prostu robić okrążenia pojedynczych półsłupków wszędzie i ścianki nam stawały do góry, ale żeby osiągnąć taki efekt, jaki widziałyście na początkowych zdjęciach, żeby ta torba była tak pięknie zaokrąglona na dole, to nie możemy zupełnie przestać dodawać podwójnych półsłupków, ale od teraz zmieniamy wzór i będziemy dodawać po 2 półsłupki, tylko i wyłącznie w 2 miejscach. I ja również pokażę Wam konkretne wyliczenie, w których miejscach te podwójne półsłupki robić, żeby torba wyglądała jak najbardziej kształtnie i estetycznie, bo nie będzie tak super idealnie wyglądać, jeżeli to będą dowolne 2 miejsca. Więc teraz rozpoczynamy kolejną część wzoru. Po zrobieniu tych 20 półsłupków okrążenia szóstego przechodzimy do okrążenia siódmego i żeby wylądować gdzieś mniej więcej tutaj, wykonuję dokładnie 8 półsłupków pojedynczych. 8 półsłupków zwykłych tylko pod tylną nitkę. W kolejnym oczku 2 półsłupki. Następnie w 2 kolejnych oczkach 1 półsłupek i w kolejnym oczku 2 półsłupki. To wyliczenie jest tak skonstruowane, żeby środek tutaj tego trójkąta, który tutaj się będzie tworzył z tych rozszerzeń, wypadał dokładnie na środku tej torebki. To będzie najbardziej estetycznie wyglądać. Na tym zaokrągleniu, poza 2 rzędami po 20 półsłupków na tych prostych drogach, tutaj, po tym szóstym okrążeniu mamy dokładnie 18 oczek do dyspozycji. Zatem zrobiłyśmy 8 pojedynczych półsłupków, podwójny, 2 pojedyncze, podwójny i zostało nam jeszcze 6 oczek do przerobienia, więc teraz w 6 kolejnych oczkach 1 półsłupek. I zaokrąglenie mamy wykonane. Przechodzimy do naszej prostej drogi, gdzie klasycznie robimy 20 półsłupków. Dwadzieścia półsłupków zrobiłam, kolejne zaokrąglenie i wracamy do naszego schematu. Zatem 8 kolejnych oczek to zwykły półsłupek.
Następnie 2 półsłupki. W 2 kolejnych oczkach 1 półsłupek. 2 półsłupki w kolejnym oczku. I 6 półsłupków. I zobaczcie, już w tej chwili to się zaczyna odrobinę zwężać do góry. Po tej stronie i po tej również, czyli tego już nie rozciągamy tutaj maksymalnie na płasko. Ta torba powolutku ma nam się do góry zakręcać. Kończymy okrążenie robiąc 20 pojedynczych półsłupków i spotykamy się w tym miejscu. Okrążenie 7 zrobione, przechodzimy do okrążenia 8. Rozpoczynamy od wykonania tym razem 9 półsłupków. W poprzednim okrążeniu robiłyśmy 8, tym razem robimy 9 półsłupków. I zobaczcie, ten 9 półsłupek wypada już nad pierwszym półsłupkiem z pary z poprzedniego rzędu. Teraz robimy 2 półsłupki w jednym oczku i te 2 półsłupki w jednym oczku wypadają nad drugim z tej pary. I dzięki temu te promienie takie, które się zawsze tworzą, kiedy mamy w jednym miejscu za każdym razem, w każdym okrążeniu podwójne półsłupki, tworzą się takie promienie, to dzięki temu my sobie przesuwamy to troszeczkę na lewo. Tak jak wspomniałam, półsłupki takie zwykłe powodują delikatny skręt. To nawet widać tutaj, o, to delikatnie idzie na ukos i te promienie również by nam tutaj uciekały znowu na prawo, a dzięki temu, że my przesuwamy delikatnie o jedno oczko w bok miejsce zrobionego tego podwójnego półsłupka, to tego takiego wyraźnego skrętu nie będzie nam tu w jedną stronę wyraźnie uciekało. 2 półsłupki w jedno oczko. Teraz w 3 kolejnych oczkach pojedynczy półsłupek. I ponownie jesteśmy nad drugim półsłupkiem z tej pary z poprzedniego rzędu i tu robimy 2 półsłupki. A zaokrąglenie kończymy 6 pojedynczymi półsłupkami. W kolejnych 20 oczkach zwykły półsłupek. Mamy ponownie zaokrąglenie i wracamy, robimy dokładnie to samo co po tej stronie, czyli zaczynamy od 9 półsłupków. Następnie 2 półsłupki w jednym oczku. W 3 kolejnych oczkach pojedynczy półsłupek i 2 półsłupki w kolejnym oczku. Następnie 6 pojedynczych. Jesteśmy po drugiej stronie, 20 pojedynczych półsłupków, spotykamy się tutaj na końcu okrążenia. Okrążenie 9, tym razem 10 półsłupków na początek. I zauważmy, że ponownie jesteśmy nad drugim z tej pary, więc tak naprawdę osoby, które są już zaawansowane, widzą dokładnie te miejsca, gdzie są te podwójne półsłupki, to w ogóle mogą przestać liczyć, ponieważ kolejne okrążenia budujemy analogicznie.
czyli podwójne półsłupki robimy nad drugim z pary z poprzedniego rzędu, tutaj. Zawsze zwiększamy liczbę półsłupków na początek rzędu, czyli teraz mamy 10, później będzie 11, 12, 13 i tak dalej. Następnie jest podwójny i ponownie zwiększamy liczbę półsłupków, które są pomiędzy. Było 3, teraz mamy 4, później 5, 6, 7 i tak dalej, podwójny i kończymy okrążenie, kończymy zaokrąglenie zawsze 6 półsłupkami. Zatem teraz jesteśmy w miejscu, kiedy zrobimy, tak jak wspomniałam, 2 półsłupki w jednym oczku, następnie w 4 kolejnych oczkach 1 półsłupek i ponownie 2 półsłupki w kolejnym oczku, następnie 6 półsłupków na dokończenie, 20 półsłupków na prostej drodze, zaokrąglenie ponownie wykonujemy analogicznie. Jeżeli potrzebujecie, bo ten film trwałby naprawdę 5 godzin, gdybym ja każde okrążenie robiła. Kto potrzebuje wyraźnego takiego rozpisania i dokładnie krok po kroku, w którym okrążeniu ile tych półsłupków, no to właśnie dokładnie macie rozpisane w instrukcji, którą Wam udostępniłam na stronie sklepu. Przypominam, że w opisie filmu jest link do zakupu tej instrukcji. Ja zrobię teraz jesteśmy na okrążeniu 9, w którym na końcu, po zrobieniu całego okrążenia, mamy mieć 88 oczek. Robię jeszcze okrążenie 10, 11, 12. Analogicznie zwiększam liczbę półsłupków na początku i półsłupków pomiędzy. Podwójne wykonuję w tych 2 miejscach. Myślę, że już teraz będziecie wiedziały, jak to zrobić. Zależy nam na tym, żeby na taki solidny wymiar, porządny wymiar, na dużą torbę, żeby naokoło uzyskać dokładnie 100 oczek i tyle będziemy miały, jeżeli będziecie postępować zgodnie z wzorem, aż do okrążenia 12, kiedy to zaokrąglenie zaczynamy od 13 pojedynczych półsłupków, następnie jest jedno oczko, w którym robimy 2 półsłupki, a pomiędzy mamy 7. Czyli robimy kolejne okrążenia, zwiększamy analogicznie, aż dojdziemy do 13 tu, 7 tu, no i 6 na koniec zaokrąglenia. Dobrze, ostatnie okrążenie mamy zrobione, 100 oczek mam naokoło, zakończyłam na 20 półsłupkach zwykłych, czyli zakończyłam w tym samym miejscu co zawsze. I zobaczcie, taki kształt nam się stworzył, to taka trochę łódka. Zwracam uwagę, że to co w środku to jest strona prawa. Szukamy tych poprzecznych takich falbanek, które nam się tworzą przez to, że szydełkujemy półsłupki pod tylną nitkę, więc na tym etapie ja już proponuję wywinąć sobie torebkę na właściwą stronę. I teraz nic się nie zmienia, bo szydełkujemy nadal od prawej do lewej, ale już będziemy widziały dokładnie, jak będzie nasz efekt końcowy wyglądał. Zobaczcie, dzięki temu, że zrobiłyśmy na początku więcej, po 3 półsłupki podwójne w jednym oczku i później jeszcze kilka rzędów z tylko i wyłącznie 2, no to taki fajny zaokrąglony kształt nam się tworzy. I teraz mamy 100 oczek naokoło i robimy mnóstwo okrążeń, już bez liczenia, bez dodawania oczek, nic, już tutaj liczenie zakończyłyśmy. Robimy mnóstwo okrążeń na taką wysokość, jak dużą tą torbę chcemy mieć. Bo jedne z Was mogą chcieć dłuższą, inne taką bardziej w prostokąt, więc teraz tylko i wyłącznie po jednym półsłupku w każdym oczku, tak wysoko jak chcecie i wtedy się spotykamy. Główną część torby mam już gotową, zobaczcie, nawet mi się w kadrze nie mieści. Jak rozłożę sobie to wszystko tutaj na płasko, to torba ma prawie 50 cm szerokości. I od tego zaokrąglenia na dole do góry, ja mam w tej chwili 40 cm i taki właśnie był plan. Teraz to zwinę sobie w ten sposób, żeby dostać się do góry i pokażę Wam, w jaki sposób wykonujemy wykończenie i rączki. Musimy na początek zaplanować, w którym miejscu te rączki robimy. I ja, robiąc tutaj te kolejne okrążenia, nie liczyłam oczek, nie stawałam koniecznie na 20 półsłupku, ponieważ, to nawet myślę, że tutaj widać, tak jak wspomniałam, rzędy takich półsłupków delikatnie uciekają na prawo. Więc na sam koniec, jak już sobie postanowimy, że wystarczy, najpierw patrzymy, po której stronie kończymy okrążenie. Kończymy okrążenie tutaj,
Po tej stronie, jak sobie spojrzymy na dno, tu jest pełne zaokrąglone, zobaczcie, a tutaj jest zaokrąglenie i taki delikatny uskok, czyli to jest początek rzędu. I tutaj musimy ten rząd zakończyć, zatem ja muszę jeszcze zrobić tutaj kawałek, żeby skończyć w tym dokładnie miejscu. I później rozkładamy sobie to wszystko ładnie na płasko, równiutko i mniej więcej dzielimy całość tego okrążenia na 4. Na razie mniej więcej. Pamiętamy, że na całym okręgu mamy dokładnie 100 oczek, więc sobie możemy założyć mniej więcej te znaczniki na środku. Ja akurat używam spinaczy do papieru, bo mi się zapodziały znaczniki. I co 25 oczek dokładnie będziemy zakładać znacznik. 4 znaczniki na okręgu. Ja sobie tak właśnie przymierzę mniej więcej i teraz dopiero policzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. No niemożliwe. Za pierwszym razem wyszło idealnie, więc tutaj już ten znacznik pierwszy sobie założę, mimo że tam jeszcze to okrążenie muszę dokończyć, to po tej stronie już jest ok. I tutaj również zakładam. To już jest oczko 26. I liczymy kolejną czwórkę od tego zaznaczonego oczka, 25 oczek, na 26 kolejny znacznik i kolejny i wtedy jeszcze raz rozkładamy przed sobą tą torbę na płasko, patrzymy gdzie są te znaczniki, czy one się spotykają, te dwa i te dwa, czy nie ma jakichś przesunięć i wtedy zaczynamy robić rączki. Ja będę chciała zakończyć w ogóle całą torebkę na brzegu, bo to zawsze jest najmniej widoczne miejsce, więc doprowadziłam półsłupki dokładnie do brzegu i od tego miejsca już zaczynam robić oczka ścisłe zamiast zwykłych półsłupków, żeby później po zrobieniu tych przeróżnych okrążeń z rączkami właśnie w tym miejscu również zakończyć. Zatem przechodzę teraz do kolejnego oczka, również pod tylną nitkę zaczynam robić oczka ścisłe, aż do miejsca ze znacznikiem. Mam teraz oczko ze znacznikiem i żeby troszeczkę umocnić tą rączkę, którą za chwilę chcę zrobić, zamiast wbijać się tutaj w kolejne oczko, to oznaczone pod tylną nitkę, nie wbijam się nawet pod całe oczko, bo wtedy złapałabym tylko 2 nitki, to też jest mało, tylko ląduję szydełkiem pod całym tym półsłupkiem, który jest pod tym oznaczonym oczkiem. Wbijam szydełko pod cały półsłupek, pobieram, przeciągam, wyciągam śmiało do góry i teraz dopiero przerabiam. To będzie dobre i stabilne mocowanie rączki. I z tego miejsca zaczynamy robić oczka łańcuszka na rączkę. Ile tych oczek, to zależy od Was. Musicie też dopasować do siebie tą torebkę, jeżeli dla siebie oczywiście robicie. Ja zacznę od 50 oczek i wówczas sobie zmierzę, sprawdzę, czy tej długości rączki mi odpowiadają. Mam 50 oczek łańcuszka i przymierzyłam sobie, tak według mnie jest ok, więc teraz pilnuję, żeby przed przyszyciem tego łańcuszka mi się ten łańcuszek tutaj nie poobracał jakoś, nie poprzekręcał. I ponownie w oczko, gdzie miałyśmy znacznik, pod oczko wbijamy szydełko, nie w oczko, nie pod jedną nitkę, tylko pod oczko, pod całą tą literkę V, pod półsłupek i przyszywamy, wyciągamy śmiało do góry zwykłym półsłupkiem. Tak to ma wyglądać. Następnie wbijamy się w kolejne oczko pod tylną nitkę i kontynuujemy nasz wzór, robiąc oczka ścisłe, aż dojdziemy do drugiej rączki. Po drugiej stronie, tam gdzie będziemy miały znaczniki, ponownie robimy to samo,
czyli robimy nisko półsłupek, następnie 50 oczek łańcuszka przyszywamy niskim półsłupkiem i kończymy okrążenie w tym miejscu, gdzie zaczęłyśmy, robiąc oczka ścisłe. Kontynuujemy oczkami ścisłymi pod tylną nitkę przez kilka okrążeń i teraz jako okrążenie będziemy traktować nie tylko te brzegi, które ja szydełkuję teraz, ale również rączkę. Przechodzimy cały czas pod jedną nitkę, nic tutaj się nie zmienia. I zobaczcie, tutaj mamy jedną nitkę również i przechodzimy płynnie do łańcuszka, wbijamy się pod jedną nitkę i cały czas dalej robimy oczka ścisłe. Obrabiamy łańcuszek, tutaj też płynnie przechodzimy z łańcuszka na brzeg, znowu oczka ścisłe, druga rączka, oczka ścisłe dotąd i robimy przynajmniej, myślę, z 5 takich okrążeń. Zależy nam na tym, ta torba będzie bardzo ciężka, ona jest duża i będzie bardzo ciężka, zależy nam na tym, żeby rączka urosła przynajmniej do tej szerokości, a te oczka ścisłe, które będą tutaj, też stworzą nam taki bardzo dekoracyjny, bardzo fajny brzeg, więc kolejne okrążenia tylko i wyłącznie oczkami ścisłymi, tak naprawdę robimy tak daleko jak chcemy, kończymy w tym miejscu i tak naprawdę torba będzie gotowa. Po wykonaniu pożądanej liczby okrążeń kończymy w tym miejscu, tak jak Wam pokazywałam. Teraz możemy sobie już obciąć sznurek, wyciągamy go. I teraz od spodu, tutaj mam również końcówki, które muszę pochować, od spodu przy pomocy malutkiego szydełka chowamy wszystkie końcówki i torbę możemy zostawić albo w takiej formie, albo dorobić jej jakiś chwost dekoracyjny. Kilka tutoriali na chwosty już Wam pokazywałam, więc nie będę tego tutaj dodatkowo nagrywać. Mogą być chwosty, może być bez chwostów, może być jakiś fajny brelok, ale szoperka jest już gotowa. Za chwilę pokażę Wam ją na większej liczbie zdjęć, w pełnej krasie, w pełnej okazałości. Mam nadzieję, że ten wzór Wam się przyda. Mam nadzieję, że zarówno ten film, jak i instrukcja dodatkowa będą dla Was czytelne i już niedługo będę mogła cieszyć się razem z Wami zdjęciami Waszych szoperek robionych na podstawie mojego tutorialu. W tej chwili dziękuję Wam już serdecznie za kolejne torebkowe dzierganie. Dokończę moją torebkę, pochowam końcówkę i pokażę Wam kilka zdjęć. Do zobaczenia wkrótce.